Cześć Wam! Słuchajcie, dzisiaj zacznę od tego, że w kapciach i tak nie bez powodu, może prześmiewczo, ale też jakby skupili się na tym, że dzisiaj w kapciach nietypowo i mało tego z takimi przedmiotami, nie nartorolkami, chcę Wam coś powiedzieć. Kurczę, no producenci powinni dawać tego typu rzeczy jakby w cenie nartorolek, bo to kompletnie zmienia jakość i łatwość jazdy na tym sprzęcie. Do tego no ja dzisiaj chcę o tym powiedzieć, dlatego też w kapciach. Ja już wiele razy mówiłem o tym, że stabilizacja w stawie skokowym, moc tego stawu skokowego jest ogromnie istotna. Myślę, że wiele razy i w wielu innych materiałach przeróżnych, nie tylko moich, widzieliście informacje o tym, że staw skokowy i jego stabilność, jakby siła daje łatwość, żeby potem jechać na tej jednej nodze. Ja powtórzę jeszcze raz, trochę jak mantrę, że jazda na nartorolkach, jazda na nartach biegowych to jest jazda w takim ruchu jednopodporowym, czyli na jednej nodze. Czy to klasycznie, przenosząc cały ciężar ciała na jedną nogę, czy to w łyżwie, kiedy znowu jakby starasz się wejść na tą jedną nogę i jak najdłużej na niej się utrzymać. A żeby się na niej utrzymać, to naprawdę istotnym jest staw skokowy, a w jego mocy pomagają przeróżne sprzęty. Ja ogromnie jakby polecam ten sprzęt, głównie z tego powodu, że jest on po prostu dobrze przemyślany i dobrze wykonany. Co najważniejsze, to jest on jakby na odpowiedniej wysokości, bo na nartorolkach stoi się wysoko, nie na ziemi, tylko na kole, które w podstawie jest półokrągłe, no i siłą rzeczy to się buja. No i nie ma takiej łatwości jak jazda na nartach, jest trudniej. Mało tego, jest jeszcze trudniej jak na nartorolkach sportowych, bo te koła tutaj są wysokie, albo 150, albo 200 mm. No i jedno i drugie ma swoje plusy i minusy, bo 150 dobra jest mniejsze od 200, ale jest węższe, więc jakby jest mniej materiału, czyli trzeba jeszcze bardziej precyzyjnie jakby na nim jeździć, a zaś opona 200 mm jest szersza, ale jest wyższa. No jedno i drugie jest wymagające, a żeby temu pomóc, to jest dla tak zwanych początkujących, czyli wersji niższej, i dla tych zaawansowanych, czyli przy założeniu, że już jesteś troszkę bardziej wprawiony, to zakładasz dodatkowo ten element. Co on robi, co on daje? Przede wszystkim w odróżnieniu od tych innych, które są w postaci takiego beretu pompowanego, zdecydowanie bardziej wchodzi w staw skokowy. I to naprawdę czuć na tym stawie skokowym, że on właśnie tam dostaje. I ja próbowałem kilku, między innymi chińskich, takich bardzo analogicznych. Niestety te chińskie są troszeczkę niższe, nie tak wysokie, inaczej zbudowane w dole i są łatwiejsze. Czyli nie robią tego tak dobrze jak ten element. Polecam, bo mi to przyniosło mega wymierne skutki. I efekty tego są takie, że po prostu długo łatwiej jadę na jednej nodze. Więc to najbardziej pożądane, tak bym to nazwał. Powiem tak, że początkujący ma kłopot z tym, ażeby ustać na tym 10 sekund. 10 sekund jest dużym kłopotem. Na to chwilę tyle. Za chwilę pokażę Wam, jakie ćwiczenia będą pomocne do tego, by łatwiej odnajdywać się na nartorolkach. Oglądajcie dalej. Wracam. Słuchajcie, idea jest taka, znaczy chciałbym Wam wytłumaczyć, przybliżyć, dlaczego jakby jestem w kapciach, ale też dlaczego tak istotnym jest ta równowaga i ten staw skokowy. Ja wiem, że jeżeli już żeście spróbowali, to wiecie, że to nie jest łatwe. Co to da, że ja będę na tym stał? Po pierwsze, wzmocnię ten staw skokowy, po drugie będę też rozdzielał, włączał swego rodzaju separacje, które są bardzo pomocne w jeździe na nartorolkach terenowych. W przeciwieństwie do nart biegowych, gdzie droga czy ścieżka w lesie jest wyratrakowana, czysta, ładna, to na nartorolkach terenowych jeździsz po terenie, który jest raz pełen kamyków, patyków, dwa jakichś wyschniętych kałuż, w związku z czym no, nie jest tam tak elegancko jak na stoku, tak? czy na drodze po ratraku. Stąd musisz mieć trochę więcej od siebie wymagać,
żeby mieć tą łatwość na tych nartorolkach. Jeżeli zaczniesz na tym balansować, no to dobra, w pierwszej kolejności faktycznie będziesz starał się utrzymać jak najdłużej na tej jednej nodze, nie? Mówiłem, 10 sekund na początku jest ciężko, osobom wprawionym już jest to jakby gdzieś tam łatwiejsze. No i okej, sobie stoję, czas się liczy, natomiast zwróćcie uwagę, że ja znośnie jakby inaczej pracuję górą, a inaczej dołem, nie? Znaczy staram się, ażeby mi ten dół jakby potrafił sam pracować, niezależnie od tego, co robi góra, bo siłą rzeczy górą pracujesz kijami i te kije muszą być, jakby nie zaburzać tego, co jest na dole i na odwrót, nie? Stąd ja jakby wykonując to ćwiczenie na jednej i na drugiej nodze, staram się włączać takie ćwiczenie jak mycie zębów, nie? Czyli siłą rzeczy teraz mam troszeczkę inny ruch góry w stosunku do dołu. Czyli de facto nieraz biorę jabłko, czy też wchodzę na to z jabłkiem i sobie jem to jabłko, bo to robi te separacje. Jakimś jeszcze nowym ćwiczeniem, które wymyśliłem sobie, żeby urozmaicać to te balansowanie, jest rozbieranie. Lecimy. Nie wytrzymałem. Chyba się skupiłem na myślach, które były niepożądane, które mnie rozkupiły. A jeżeli noga jest zmęczona, to jest gdzieś tam troszkę trudniej to wszystko wykonać. Ale bez zmian, świetnie wpływana. Lecę na nartorolki. Pozdrawiam Was serdecznie. Obserwujcie kanał względem takich niuansów. Bo a nuż kolejnym razem będę w sytuacji, która mi powie, kurczę, o tym nie mówiłem. Trzeba im powiedzieć. Także do zobaczenia.